Zanim zaczniemy opowieść o spotkaniach z niebezpiecznymi stworzeniami morskimi, chciałabym na chwilę zatrzymać się przy jednej historii. Ian McCormack był w tamtym czasie młodym człowiekiem, który kochał morze i przygodę. Podróżował po świecie, szukając ciepła, słońca i, jak sam później pisał, wiecznego lata. Ta historia wydarzyła się na wyspie Mauritius. Ale to, co mu się przydarzyło, bardzo silnie łączy się z tym, co znamy także z Australii. Pewnego dnia, po nocnym połowie, Ian wszedł do wody. W pewnym momencie poczuł nagły, potężny ból i niemal natychmiast jego ciało przestało go słuchać. Później próbował wrócić do hotelu, próbował złapać taksówkę. Jak sam opisuje w swojej książce Glimpse of Eternity, został uznany za pijanego lub będącego pod wpływem narkotyków. Kierowca nie zgodził się go zabrać. Ian nie wiedział wtedy jeszcze, że to, co go sparaliżowało, było jednym z najbardziej niebezpiecznych stworzeń morskich na świecie. Dlaczego zaczynam tę opowieść właśnie od tej historii? Bo stworzenie, które niemal odebrało mu życie, występuje również w Australii. I zawsze, kiedy myślę o meduzie kostkowej, wraca do mnie właśnie ta jakże znamienna historia. Meduza kostkowa występuje w ciepłych wodach wielu regionów świata. Najczęściej kojarzona jest z północną Australią, ale spotyka się ją również w tropikach Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku. To nie jest stworzenie przypisane do jednego miejsca. To stworzenie ciepłych mórz. Nie wygląda groźnie. Często jest niemal niewidoczna w wodzie. Jej ciało jest przezroczyste, a długie parzydełka potrafią ciągnąć się na kilka metrów. Meduza kostkowa nie atakuje, nie poluje, nie goni człowieka. Jej mechanizm obronny działa tylko wtedy, gdy ktoś wejdzie z nią w kontakt. Czasem wystarczy lekki dotyk. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, że do niego doszło. Jad meduzy kostkowej jest jednym z najsilniejszych jadów znanych w świecie zwierząt morskich. Działa bardzo szybko. Może powodować potężny ból, paraliż, zaburzenie oddychania i pracy serca. W niektórych przypadkach człowiek traci zdolność mówienia i poruszania się, pozostając przytomnym. Z zewnątrz może wyglądać, jakby był pijany albo zorientowany, a w rzeczywistości jego organizm walczy o życie. To dlatego meduza kostkowa bywa nazwana cichym zabójcą. Ale to określenie jest mylące. Ona nie zabija z intencją, nie wybiera ofiary, nie podejmuje decyzji. Jest częścią ekosystemu, który istnieje tu od milionów lat i działa dokładnie tak, jak został ukształtowany przez naturę. W tej historii najgroźniejsza nie jest meduza. Najgroźniejsze bywa to, że nie potrafimy jej zauważyć. Meduza kostkowa jest jednym z kilku niebezpiecznych stworzeń, które spotkać można w ciepłych wodach. Nie jest jednak jedynym. Są takie, które nie parzą, nie unoszą się w wodzie i nie wyglądają groźnie. Jednym z nich jest ośmiornica niebieskopierścieniowa. To jedno z najmniejszych, a jednocześnie najbardziej jaskrawych ostrzeżeń natury. Jej ciało jest niewielkie, często mieści się w dłoni. Niebieskie pierścienie, które pojawiają się na jej skórze, nie są ozdobą, to sygnał, ostrzeżenie, które pojawia się wtedy, gdy zwierzę czuje się zagrożone. Ośmiornica niebieskopierścieniowa nie atakuje, nie goni człowieka, nie poluje na ludzi. Ona po prostu jest. Jej jad należy do najsilniejszych neurotoksyn spotkanych w świecie zwierząt morskich. Może zatrzymać pracę mięśni oddechowych w ciągu kilku minut. Co istotne, często nie powoduje silnego bólu. Nie ma krzyku, nie ma dramatycznej reakcji. Człowiek pozostaje przytomny, ale nie może się poruszyć, nie może oddychać, nie może wezwać pomocy.
Z zewnątrz wygląda, jakby spał albo jakby stracił przytomność. W takich przypadkach ratunek zależy wyłącznie od tego, czy ktoś jest obok i czy rozumie, co właśnie się dzieje. Ośmiornica niebiesko-pierścieniowa nie jest agresywna. Jest jednym z tych stworzeń, które pokazują, że w naturze największym zagrożeniem bywa cisza. Są takie stworzenia morskie, które nie parzą i nie świecą, nie zwracają na siebie uwagi ruchem ani kolorem, a jednak to właśnie one bardzo często trafiają do ludzkich kieszeni. Muszle stożków wyglądają jak biżuteria. Są gładkie, regularne, idealnie ukształtowane. Każda z nich wygląda, jakby została zaprojektowana. Leżą na piasku albo między skałami. Ciche, nieruchome, łatwe do podniesienia. I właśnie w tym momencie pojawia się problem. Stożki to drapieżne ślimaki morskie. W środku tej pięknej muszli kryje się zwierzę, które poluje w bardzo precyzyjny sposób. Nie gryzie, nie ucieka, nie walczy. Gdy czuje zagrożenie, potrafi wystrzelić cienki, niemal niewidoczny kolec. To nie jest atak, to jest odruch. Jad, który w ten sposób trafia do organizmu, działa na układ nerwowy, może powodować paraliż, zaburzenie oddychania, utratę kontroli nad ciałem. Może nastąpić to bardzo szybko. Co szczególne, w wielu przypadkach nie pojawia się silny ból. Nie ma sygnału ostrzegawczego, nie ma czasu na reakcję. Człowiek często nie rozumie, co się właśnie wydarzyło. Wie tylko, że coś przestaje działać. Muszle stożków są jednym z najlepszych przykładów tego, jak bardzo mylące potrafi być piękno. Nie dlatego, że jest złe, ale dlatego, że zachęca do dotyku. W naturze nie wszystko, co wygląda jak pamiątka, chce nią zostać. Steve Irwin był w Australii kimś więcej niż tylko znanym przyrodnikiem. Był osobą, którą wielu ludzi kojarzyło z naturą samą w sobie. Wydawało się, że ją rozumie i że natura w pewien sposób go akceptuje. Przez lata oglądaliśmy go w sytuacjach, które dla przeciętnego człowieka wyglądałyby na niebezpieczne, a jednak niemal zawsze kończyły się spokojnie. Płaszczki należą do zwierząt, które nie są agresywne, nie polują na ludzi, nie atakują. Większość spotkań nurków z płaszczkami kończy się spokojnie. Są nawet zdjęcia i nagrania, na których ludzie pływają obok nich, dotykają ich, głaszczą. I przez długi czas wydawało się, że to jest bezpieczne. Tego dnia wydarzyło się coś innego. Coś, czego nikt nie przewidział. Steve znalazł się zbyt blisko zwierzęcia, które zostało zaskoczone. Płaszczka zareagowała instynktownie, dokładnie tak jak reagują zwierzęta, które czują zagrożenie od góry. Kolec na ogonie, który zwykle nie stanowi zagrożenia dla człowieka, trafił w wyjątkowo nieszczęśliwe miejsce. To nie był atak, to nie była agresja. To był moment, w którym zabrakło synchronizacji. Zwierzę zrobiło to, co robi od milionów lat. Człowiek znalazł się dokładnie tam, gdzie nie powinien. Ta historia pokazuje coś bardzo ważnego. Nie wszystkie niebezpieczne sytuacje wynikają ze złej woli. Czasem wystarczy chwila, stres, zaskoczenie i odruch. Steve Irwin pozostanie w pamięci wielu ludzi jako człowiek o ciepłym uśmiechu i ogromnej ciekawości życia. Jako ktoś, kto nie bał się podejść bliżej natury, nie po to, by ją podbić, ale by ją lepiej zrozumieć. Jego historia nie jest opowieścią o brawurze. Jest przypomnieniem, że nawet największe doświadczenie nie daje pełnej kontroli. Natura nie działa według ludzkich zasad, nie rozpoznaje intencji, nie rozróżnia dobrej woli od błędu. Czasem wystarczy jeden moment, jedno nieporozumienie, jedna chwila, w której drogi człowieka i zwierzęcia przecinają się w niewłaściwym punkcie. I właśnie dlatego ta opowieść jest ważna.
Bo nie wszystkie zagrożenia poruszają się, nie wszystkie ostrzegają kolorem czy ruchem. Czasem to, co wygląda jak kamień, wcale nim nie jest. W ciepłych wodach Australii żyje stworzenie, które potrafi idealnie wtopić się w otoczenie. Leży nieruchomo na dnie, nie ucieka, nie reaguje. A jednak wystarczy jeden krok, by to spotkanie stało się śmiertelnie niebezpieczne. To właśnie dlatego mówi się, że w morzu i na jego dnie kamienie nie zawsze są kamieniami. Każdego roku słyszymy o kolejnych wypadkach w morzu, o spotkaniach z naturą, które kończą się tragicznie. I bardzo często nie dlatego, że natura była zła, ale dlatego, że człowiek był nieuważny. W wielu miejscach stoją tablice ostrzegawcze, są wyznaczone strefy, w których wolno się kąpać, są okresy, w których niektóre stworzenia pojawiają się częściej. Te ostrzeżenia nie są po to, by straszyć, są po to, by chronić. Morze potrafi być piękne, potrafi być spokojne, potrafi dawać poczucie bliskości z czymś większym, ale wymaga uważności, szacunku, zrozumienia, że nie wszystko jest stworzone dla naszych dłoni i naszych kroków. Wiele z tych spotkań mogłoby być wspaniałymi wspomnieniami, gdybyśmy potrafili zatrzymać się na chwilę wcześniej. Natura nie potrzebuje, by ją pokonać, potrzebuje, by ją zauważyć. Jeśli dotarliście do tego miejsca, bardzo Wam dziękuję. To znaczy, że te opowieści naprawdę do Was dotarły. A ja mam ich jeszcze wiele. Historii o naturze, o uważności, o spotkaniach, które potrafią zachwycić albo nauczyć pokory. Jeśli chcecie być przy kolejnych opowieściach, możecie zostawić tu swój ślad, subskrypcję, polubienie, komentarz. Cokolwiek, co da mi znać, że jesteście. Będę za to bardzo wdzięczna. I do następnej historii. Wszystkie obrazy w tym filmie zostały oczywiście wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Dziękuję za uwagę.